To jest zastanawiające, ale jak się czyta dokumenty, na przykład niemieckie dokumenty dyplomatyczne, to wyraźnie z nich wynika, że oni w to wierzyli, że ta Polska już zaraz się rozpadnie. Uwierzyli w swoją propagandę. I robili wszystko, żeby to była samospełniająca się przypowiednia o tym państwie sezonowym, bo przecież w 1925 roku Stresemann rozpętuje wojnę celną przeciwko Polsce, żeby Polskę gospodarczo wykończyć i powiedzieć światu, no patrzcie, Polacy mieli na trochę swoje państwo i nie potrafili się rządzić, nie potrafili tego węgla wyeksportować. Dla wszystkich w Niemczech, aż do ostatniej dziewczyny od krów, musi stać się jasne, że polskość równa się podczłowieczeństwu. Taki tenor powinien pobrzmiewać bez przerwy jako myśl przewodnia i pojawiać się w postaciach stałych pojęć, takich jak polnische Wirtschaft, polnische Verkommenheit, polska demokracja i podobne. Należy to czynić tak długo, aż każdy obywatel Niemiec będzie miał zakodowane w podświadomości, że każdego Polaka, obojętne czy to robotnik, czy intelektualista, trzeba traktować jako robactwo. Tajne zalecenie Józefa Goebbelsa, ministra propagandy III Rzeszy dla prasy niemieckiej z 24 października 1939 roku. Antypolonizm, co to w ogóle jest? Zjawisko nienawiści czy niechęci do tego, co polskie, czy w ogóle do polskości. Czyli rodzaj ksenofobii, tak? Tak, albo jak to woli, takiego głęboko osadzonego w kulturze, nie tylko w kulturze politycznej, ale także w kulturze popularnej, antypolskiego stereotypu. Jeżeli tak definiujemy antypolonizm, no to rzeczywiście trzeba sięgać daleko, co najmniej do czasów Oświecenia, co najmniej do czasów króla Fryderyka II Pruskiego, jednego z inicjatorów pierwszego rozbioru Polski, który w jednym ze swoich testamentów politycznych pisał o Polsce, że, cytuję, jest to ostatni naród w Europie. Wytykał Polsce zapóźnienie cywilizacyjne, brak właściwej struktury społecznej, egoizm stanowy szlachty. No generalnie rozbiory miały być akcją sanitarną, która miała uprzątnąć właściwie takiego żywego trupa z mapy Europy. Ale z tego, co mówisz, to mi się tak kojarzy, ja bym to powiedział, że jednym ze źródeł antypolonizmu jest, no można tak powiedzieć, geopolityka czy polityka mocarstwowa. Bo jak patrzymy na historię Polski i Niemiec, to im Niemcy stają się silniejsze, im bardziej wzmacniają swoją państwowość, im wzmacniają swoją mocarstwową, tym Polska jest słabsza. Tutaj mamy takie bardzo wyraźne sprzężenie zwrotne. Ja jak patrzę na ten okres zaborów, to można byłoby chyba powiedzieć i bronić tezy, że nie byłoby mocarstwowości Prus, a potem Niemiec bez rozbioru Polski. Czyli mocarstwowość niemiecka budowana jest kosztem Polski. Z pewnością tak. Gdyby istniała Rzeczpospolita, nawet w szczątkowej postaci, słaba, Prusy nie byłyby w stanie osiągnąć tak skokowego wzrostu znaczenia w Europie, który umożliwił im potem doprowadzenie czy przeprowadzenie skutecznie akcji zjednoczeniowej w Niemczech i stworzenia rzeczywiście nowej jakości, czyli zjednoczonego państwa niemieckiego, którego nie było w środku Europy przez wieki. Dopiero warunkiem wstępnym, koniecznym do realizacji tego wielkiego projektu było zniszczenie Polski. Port Siódmy, pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny założony na ziemiach okupowanej Rzeczpospolitej. Niemcy nazywali, mimo iż on zmieniał swoją formalną nazwę jeszcze dwukrotnie, nazywali
obozem krwawej zemsty. Lager der Brutrache. Obóz krwawej zemsty na Polakach, na polskich patriotach. Wśród tych, którzy się tutaj znaleźli na początku, byli między innymi powstańcy wielkopolscy. To właśnie na nich dokonywano tej zemsty. Dokonywano tej zemsty na polskich patriotach. Wystarczyło, że ktoś był dobrym rzemieślnikiem albo śpiewał patriotyczne pieśni w chórze. To już zasługiwał na to, żeby się go pozbyć, żeby się zemścić na nim za to, że działał w polskich organizacjach, że doprowadził do odzyskania czy powrotu Wielkopolski do macierzy w roku 1919, że doprowadził do zwycięskiego powstania wielkopolskiego. To była zemsta za to, że był Polakiem, zwyczajnie, że był Polakiem. A muszę cię jeszcze o jedną rzecz zapytać, no bo kogo jak nie ciebie, autora książki o Kulturkampfie. A jaką rolę tutaj odegrał Kulturkampf? Kulturkampf to, można powiedzieć, było kolejne uzasadnienie tej tezy naczelnej, która była właśnie od czasów oświecenia głęboko wryta w niemieckich elitach politycznych i kulturowych, że Polacy to jest coś gorszego. My, Prusacy, my Niemcy reprezentujemy kulturträgerstwo, niesiemy na tą pustynię kulturową nową, lepszą kulturę i jedyne, co naprawdę Polacy powinni zrobić, to przyjąć ją z wdzięcznością. Dlaczego oni są niżsi od nas kulturowo? Bo są No właśnie. katolikami. Bo są katolikami. I to jest taka... No dobrze, ale to jak to wytłumaczysz, że część Niemców na południu czy na zachodzie, no też są katolikami? I oni też tak naprawdę nie należeli do wielkiej Deutsche Volksgemeinschaft. To pojęcie niemieckiej wspólnoty narodowej wtedy nabiera właśnie w okresie Kulturkampfu, mówimy lata 70. XIX wieku, właśnie takiego kulturowego rysu, to znaczy Bawarczycy czy Nadreńczycy, no oni niby są Niemcy, ale tacy Niemcy podejrzani, bo ci prawdziwi Niemcy to są z tego kręgu kulturowo-protestanckiego. No właśnie. I w wieku XIX rozwiązanie kwestii polskiej, bo o czymś takim możemy mówić, a na pewno możemy mówić o rozwiązywaniu kwestii polskiej przez kanclerza Ottona von Bismarcka, odbywa się poprzez germanizację, czyli uczynienia Polaków Niemcami. A właściwie konkretnej grupy społecznej, bo szlachtę i duchowieństwo katolickie Bismarck spisywał na straty, natomiast jedyna nadzieja to było uczynienie z polskich chłopów lojalnych, polskojęzycznych, poddanych pruskich. Kulturkampf rozpętany przez Bismarcka skutecznie pogrzebał te ambicje, ale Bismarck rzucił hasło ausrotten, wykorzeniać. To słowo pojawia się też w dokumentacji Himmlera, Hitlera, Heydricha z czasów II wojny światowej. No właśnie, przejdźmy, bo przejdźmy do okresu nazistowskiego, tak to nazwijmy, bo tutaj germanizacja i jedni i drudzy chcą Polaków germanizować, tylko tu w tym drugim przypadku, w przypadku hitlerowskim, nazistowskim, Niemcy chcą germanizować nas już w inny sposób. Nie chcą germanizować Polaków, co chcą zgermanizować terytoria zamieszkałe przez Polaków, a to ma polegać poprzez likwidację Polaków bądź ich wypędzenie. Tak, oczywiście Niemcy o tym wprost nie mówili, używali tej całej serii eufemizmów, o których tutaj mówiliśmy i mówić będziemy, a więc ewakuacja, przekształcenie etnograficzne, ale za tym kryła się właśnie ta polityka eksterminacyjna. A gdzie byś szukał źródła tej radykalizacji? Bo ta różnica w germanizacji XIX-wiecznej i germanizacji XX-wiecznej, no, ona ma gdzieś swoją granicę. W którymś momencie to się zaczyna. Gdzie to jest? Ten okres radykalizacji niemieckiego antypolonizmu to jest czas republikańskich, demokratycznych Niemiec, tak zwanej Republiki Weimarskiej, która powstaje po I wojnie światowej na gruzach Rzeszy Cesarskiej. Upadają domy
panujące Hohenzollernów, Wettynów, Wittelsbachów powstaje Republika Niemiecka, której oficjalna nazwa to jest Rzesza Niemiecka, która konstytucję dostaje w roku 1919, uchwalone to jest w Weimarze, stąd mówimy Republika Weimarska. Scena polityczna w Niemczech wtedy po I wojnie światowej, w pierwszych latach po klęsce Niemiec jest wyjątkowo podzielona, sfragmentaryzowana, tli się gdzieniegdzie rewolucja. Natomiast w jednej rzeczy od prawa do lewa panuje konsensus. Nienawiść do Polski. Przekonanie o tym, że nie tylko granica polsko-niemiecka uchwalona traktatem wersalskim jest niesprawiedliwa, ale w ogóle niesprawiedliwością jest powstanie niepodległej Polski. No właśnie, sam fakt powstania Polski jest trudny do zaakceptowania przez Niemców, niezależnie od tego, jakiej oni są wtedy, jakiej są barwy politycznej. Tu pojawia się też, musimy o tym wspomnieć, problem tak zwanego korytarza, bo w wyniku postanowień wersalskich Niemcy Polska musi otrzymać dostęp do morza i żeby otrzymać ów dostęp do morza, Niemcy zostają podzielone, no, że z jednej strony ta sama Rzesza jest oddzielona od Prus Wschodnich i de facto, jeśli się patrzy na politykę zagraniczną Niemiec od samego początku, od 1919 roku, to zasadą jest taką, że Niemcy mówią, my dążymy do rewizji tego porządku, czyli rewizji granic, ale tak naprawdę chodzi tylko o granicę z Polską, bo granica z Polską jest dla Niemców można tak powiedzieć, pewnym problemem psychologicznym, z którym Niemcy nie są w stanie sobie poradzić w inny sposób, jak tę granicę zmienić. Tak, a z drugiej strony i równolegle z tymi działaniami dyplomatycznymi podejmowanymi bardzo skutecznie w tym sensie przyzwyczajania zachodniej opinii publicznej co do tego, że Niemcy dobrze uznajemy nasze zachodnie granice, ale na wschodzie to my o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Taką postacią był Gustav Stresemann, wieloletni minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej, przejściowo nawet kanclerz, ale równolegle z tymi działaniami trwa Noblista. Pokojowy, tak. Natomiast równolegle z tymi działaniami trwa propaganda antypolska, uprawiana przez wszystkie kierunki obecne na niemieckiej scenie politycznej. Propaganda korytarzowa, o tej mówiłeś, ale też propaganda, która mówi, że Polska to jest państwo sezonowe, Saisonstadt, że to jest państwo z bakcylem rozkładu w środku. Ja ci powiem, że to nie tylko była propaganda. Jak się patrzy na politykę Gustawa Stresemana, niewątpliwie w latach 20. najwybitniejszego niemieckiego polityka, to nie ulega wątpliwości, to te działania antypolskie, one nie miały tylko charakteru przecież propagandy. Niemcy grały rzeczywiście na rozpad Polski. Oni chcieli zrewidować te granice i tutaj noblista pokojowy nie wykracza, nie łamie pewnych zasad, bo Stresemann liczył, że w sposób pokojowy rewizję granicy da się zrobić. My mamy wiele dokumentów, dysponujemy wielu dokumentami, w których wiemy, co myśleli wtedy Niemcy. Na przykład w roku 25, kiedy mamy w Polsce poważny, czy bardzo poważny kryzys walutowy, Niemcy już są prawie przekonani, że za chwilę Polska bądź w ogóle się rozpadnie, to już jeśli Polska wewnętrznie się rozpadnie, to sobie damy z tym radę i tą granicę, jak nie będzie państwa polskiego, to tę granicę na nowo wyznaczymy. Bądź, i to był jeszcze inny pomysł, my, Niemcy, pomożemy Polakom gospodarczo, ale w zamian za to wystawimy im rachunek w postaci granic, w postaci przesunięcia
granic. Niemcy byli, to jest zastanawiające, ale jak się czyta dokumenty, na przykład niemieckie dokumenty dyplomatyczne, to wyraźnie z nich wynika, że oni w to wierzyli, że ta Polska już zaraz się rozpadnie. Uwierzyli w swoją propagandę. I robili wszystko, żeby to była samospełniająca się przypowiednia o tym państwie sezonowym, bo przecież w 25 roku Stresemann rozpętuje wojnę celną przeciwko Polsce, żeby Polskę gospodarczo wykończyć i powiedzieć światu, no patrzcie, Polacy mieli na trochę swoje państwo i nie potrafili się rządzić, nie potrafili tego węgla wyeksportować. O to tutaj chodziło, ale ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na generacyjne sprawy. W szkołach Republiki Weimarskiej, które uczyły tego, że Polska po pierwsze jest czymś nienaturalnym jako państwo niepodległe i po drugie jest ze szkodą dla Niemiec, pogwałceniem, pognębieniem niemieckiej godności, w tych szkołach historii, geografii uczyło się pokolenie, które to właśnie pokolenie po 1 września 1939 roku będzie tutaj tworzyć tak zwane nowe niemieckie porządki na wschodzie. Czyli można byłoby powiedzieć, że przyczyn tego antypolonizmu, które będziemy opisywali po 1 września 1939 roku, trzeba będzie szukać w roku 1919 i w specyficznych ideach roku 1919. Z pewnością tak. Hitler nie wymyślił antysemityzmu, on był już wcześniej. Hitler nie wymyślił niechęci do Wersalu, on był już wcześniej, ta niechęć w Niemczech. Hitler nie wymyślił antypolonizmu, on tylko grał na emocjach antypolskich, które już wcześniej w społeczeństwie niemieckim były. Krótko mówiąc obrazowo, te drewienka na stos już były złożone, już dobrze wysuszone były wcześniej, Hitler tylko dołożył zapałkę.